Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam, jak przygotowałem działkę pod budowę swojego małego domu. I podzielę się też tym, co mogłem zrobić lepiej i co mi nie wyszło. Kupiłem tą ziemię w 2013 roku. Na początku przyjeżdżałem tutaj na weekendy, ale potem życie wzięło górę i zostawiłem to miejsce całkowicie samotnie, bez opieki przez 8 lat. Kiedy w końcu wróciłem, trawa była wyższa ode mnie, serio. Miała jakieś 2 metry wysokości. Zajęło mi około 3 dni, żeby się przez nią przebić z wykaszarką. No, ale stopniowo zaczęło to wszystko wyglądać tak jak kiedyś. Ogrodziłem sobie cały teren, aby cała budowa była ogrodzona. Wynająłem do tego firmę, która zrobiła wszystko od A do Z. Taką mam glebę, że po deszczu wszystko jest bardzo grząskie, więc musiałem utwardzić sobie podjazd, aby w momencie, kiedy przyjedzie beton albo dostawy artykułów budowlanych, żeby tam te ciężkie samochody mi się nie zapadły. Więc tak to zrobiłem. Zobaczcie. Cofnijmy się o rok do tyłu. Jest wrzesień 2023. Dzisiaj startujemy. Pierwszy dzień, kiedy czekam jakaś poważniejsza robota. Będę utwardzał drogę. No i zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj się uda. Ma być bardzo gorąco. Aktualnie jest 17 stopni, ma być później około 30. Ten upał to jest coś, co najbardziej mnie dzisiaj martwi. A cała reszta myślę, że pójdzie dobrze. No. Sam nie wiem, ile to zajmie. Może 2 godziny, może 6. Trochę pracy jest. Czas pokaże. Wcześniej zakupiłem geowłókninę o gramaturze bodajże 150 gramów. Jest to dedykowana geowłóknina pod różnego rodzaju podjazdy, drogi, chodniki. Tutaj zacząłem zabawę z laserem, co później okazało się kompletną porażką. To nie było potrzebne, za bardzo chciałem wszystko zrobić dokładnie, idealnie, kiedy po prostu nie było takiej potrzeby. Uznałem, że łatwiej mi będzie, jeżeli zdejmę bramę, szczególnie, że później przyjeżdża koparka, dlatego rozpoczynam cały proces od demontażu bramy. To, co możecie teraz tutaj zobaczyć, ciekawostkę, to, że ogrodzenie jest wyżej niż cała działka. Wynika to z tego, że jak kupowałem działkę 10 lat temu, byłem młody i głupi, nie wiedziałem, na co zwrócić uwagę. W efekcie kupiłem działkę, która w całej okolicy jest najniżej. Dlatego, budując ogrodzenie, poprosiłem firmę, aby wyrównała poziom ogrodzenia do ogrodzenia sąsiadów. To też pozwoliło mi w łatwiejszy sposób później wypoziomować całą moją powierzchnię, więc ta ziemia, która zostanie wybrana z wykopu, zostanie rozplantowana, wyrównana, tak żeby troszkę ten poziom podnieść i wyrównać się do sąsiadów. Chciałem dokładnie wyznaczyć sobie rozmiar swojego podjazdu, natomiast nie wziąłem pod uwagę, że finalnie podjazd będzie dłuższy i szerszy, więc to generalnie nie ma najmniejszego znaczenia. Co ja tutaj powbijałem, sprawdzałem przekątne długości, szerokości, co było po prostu tylko straconym czasem. Z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, podjazd będzie dłuższy i szerszy. Po drugie, w trakcie budowy, która już się de facto rozpoczęła, wiem, że przyjeżdżający ciężki sprzęt i tak będzie jeździł prawo, lewo, rozjeżdżał, to wszystko się przesunie, wymiesza z ziemią i tak dalej, i tak dalej. Więc ta moja dokładność tutaj kompletnie była niepotrzebna. Natomiast bierze się to z tego, że większość swoich prac to były raczej prace związane z budową mebli drewnianych, ze sklejki, z MDF-u, gdzie liczy się duża dokładność, każdy milimetr ma znaczenie, no bo to widać. Natomiast w takich pracach ciężkich, pracach ziemnych, teraz już wiem, że centymetr w jedną czy drugą nie ma znaczenia, a w wielu przypadkach, czy to jest 10 czy 20 centymetrów,
też nie ma znaczenia. Natomiast no, nauczyłem się dopiero tego później. Teraz to wyglądało spoko, później podjazd sobie też zrobiłem, fajnie to wyglądało. W tym momencie, w trakcie budowy, podjazd to tragedia. Natomiast kiedy ja byłem gotowy, czekałem na koparkę. Wcześniej przyznam sobie kilka palet i ułożyłem je sobie z tyłu blaszaka, aby mieć miejsce po prostu, żeby odpocząć. W blaszaku tego nie mogłem zrobić. Póki co był tam wielki bałagan, masę różnych rzeczy, które były niepotrzebne, które posprzątałem po prostu później. Zrobiło się gorąco, albo nawet bardzo gorąco. W ciągu dnia było chyba 31 stopni. Ja generalnie nie lubię upałów, nie lubię pracować w upału, więc była to katorga, więc szybka toaleta, odrobinę wody, umyć się, przepłukać, odpocząć. Na mojej działce ziemia jest bardzo dobrej jakości, dlatego zależało mi, żeby ją wykorzystać, a nie przysypywać niepotrzebnie jakimś kamieniem czy gruzem. Dlatego koparkowy wybiera tą ziemię do warstwy, która jest mniej urodzajna, po to, żeby później tą ziemię użyć na działce. Po zakończeniu wykopu wyłożyłem całość geowłókniną, tak aby po pierwsze piasek i gruz nie mieszał się z innymi warstwami, a przede wszystkim po to, żeby później ten kamień, który będzie u mnie na podjeździe, nie mieszał mi się z ziemią. Ta ziemia jest fajna, chcę ją wykorzystać, a później gruz w ziemi to generalnie jest słaba koncepcja. Zaczynam od pierwszej warstwy piasku na samo dno, tylko koparkowo sobie to wyrówna, a później lekko zagęści. Po warstwie piasku przyszedł czas na warstwę gruzu. W sumie to wyszły bodajże 2 wywrotki i finalnie wyszło to mniej więcej w ten sposób na koniec dnia. Kolejnego dnia tutaj mój perfekcjonizm oczywiście wziął górę, więc postanowiłem boki wykopu obić deseczkami, geowłókninę wywinąć. Miało to trochę sensu, trochę nie. No generalnie chodziło o to, żeby ten gruz się nie mieszał z ziemią. Natomiast jak widzicie, i tak jest nisko. Finalnie przyjechała tam kolejna wywrotka już z tłuczniem, które to wyrównało. Natomiast w trakcie budowy to wszystko i tak się wymieszało z ziemią, z innymi rzeczami i ten podjazd wyglądał zupełnie inaczej, ale to zobaczycie wkrótce. W pracach na działce towarzyszył mi oczywiście mój pies Melon, nie jest to mały szczeniaczek. W tym momencie miał już ponad rok, no ale jest to miejsce, gdzie mógł sobie pobiegać, więc go zabrałem. Generalnie wniosek jest taki, że sporo pracy było bezsensownych. Teraz zrobimy to zupełnie inaczej, na pewno bym tak o ten nie dbał, nie próbował wszystkiego zrobić idealnie. I z całej tej pracy najważniejsze jest to, że faktycznie został ten podjazd utwardzony, że użyłem geowłókniny, żeby gruz się nie mieszał z ziemią. Natomiast cała reszta to po prostu, powiedzmy, że była siłownia na świeżym powietrzu. Fajnie, że przynajmniej był ze mną Melon, spędzimy trochę razem czasu, ja mogłem odpocząć, zrelaksować się, zjeść ciasteczko, wypić kawę i tyle. Wkrótce pokażę Wam więcej, jak postępują prace na budowie.